Wyspa Spiszów. To, że jeszcze niecałą dekadę temu tutaj były same ruiny, nie znaczy, że wiało na dół. Opowiem wam jedną ciekawą historię na początek. Zapraszam. Tak, moi drodzy, jeszcze niecałą dekadę temu na wyspie Spiszów naprawdę nie było nic ciekawego do zobaczenia. Sypiące się ruiny, porośnięte chaszczami, a do tego na wieczór robiło się tutaj naprawdę ponuro. Dlatego było to idealne miejsce na orężadę pod chmurką. Pewnego wieczoru przyszedłem tutaj z znajomymi i usiedliśmy sobie nad motrawą, powiedzmy, że na kamieniu A. Zaś niecałe 10 metrów dalej od nas, na kamieniu B, usiadł sobie pewien dżentelmen z 2 koleżankami. Wieczór był ciepły, orężatka była dobrze schłodzona, czas nam bardzo fajnie leciał. Kiedy nagle dżentelmen z kamienia B rzucił do nas hasło: słuchajcie, nie macie może ognia? Ktoś nam od nas palił, więc mu odpowiedzieliśmy. Mamy, zapraszam. Kolega przypalił i wrócił do swoich żabek. Siedzimy sobie dalej, kiedy po 20 minutach sytuacja się powtarza. Słuchajcie, macie jeszcze tego ognia? No mamy, więc śmiało, chcesz to podejść. Gość przyszedł, przypalił, wrócił do swoich koleżanek. Kiedy po niecałych 15 minutach głód nikotynowy znowu dał znać o sobie i sytuacja się powtórzyła po raz kolejny. Widząc, że koledze starczy tlenu na niecały kwadrans, rzuciliśmy więc koleżeńską propozycję. Słuchaj, chodźcie się do nas, przysiądziecie, a nie będziesz tak co chwilę latał po ten ogień. Pomysł został zaakceptowany i po chwili wszyscy już siedzieliśmy na jednym kamieniu, gdzie zaczęła się gadka szmatka. I muszę przyznać, że dziewczyny miały bardzo mocne poczucie humoru. Co chwilę rzucały coraz bardziej pikantnymi żartami, a z każdym kwadransem atmosfera robiła się coraz lepsza. Wieczór fajnie się rozkręcił, nikt nie miał zamiaru wracać do domu, w międzyczasie skończyła się nam orężada, więc poszliśmy po nową. I tu niespodzianka, bo w sklepie nocnym spotkaliśmy byłego chłopaka jednej z tych dziewczyn, więc wyszliśmy w troje, a wróciliśmy w czworo i zrobiło się jeszcze weselej. Momentami naprawdę rywaliśmy boki ze śmiechu, a jeszcze w innych momentach żarty były tak mocne, że sami czuliśmy się zgorszeni. Naked boomy penis. Było tak fajnie, że aż za fajnie, więc musiało się coś sypnąć. No i przyjechała straż miejska. Well, look who's Jak here. zwykle w takich sytuacjach zapachniało mandatem. Ale że my umieli się dogadywać się z władzami, więc skończyło się na upomnieniu, prośbie, abyśmy przestali pić orężadę i poszli sobie w jakieś inne ustronne miejsce. Dokładnej lokalizacji nie pamiętam, ale kojarzę, że przenieśliśmy się w okolice Stoczni Cesarskiej, gdzie znaleźliśmy inne ustronne miejsce i kontynuowaliśmy naszą biesiadę. Interwencję szybko puściliśmy w niepamięć i po chwili wróciliśmy do naszych tematów. Nie pamiętam już, o czym była dyskusja, ale w pewnym momencie jedna z koleżanek rzuciła do nas tak: no moja siostra to ma tak twarde piersi, że może telefon sobie powiesić na nich. Nie da się ukryć, ale dziewczyny zaskoczyły nas po raz kolejny i było to dla nas naprawdę intrygujące, więc zapytaliśmy się ich, no ale jak to jest możliwe? Więc jedna z sióstr tłumaczy nam dalej tak: no masz pasek i masz telefon, a ja mam cały czas tak twarde brodawki, że mogę sobie na nich powiesić na pasku telefon i nie spadnie. A żeby było jeszcze śmieszniej, to druga siostra mówi do nas: chcecie? To moja siostra może wam pokazać. No pokaż im. Nas już zamurowało, ale po chwili zorientowaliśmy się, że to jest pewnie kolejna wkrętka. No W końcu way. dziewczyny pokazały nam, że wiedzą, co to jest dobre poczucie humoru i znają się na żartach. Będąc pewnymi swego po krótkiej chwili zastanowienia, odpowiedzieliśmy: no pewnie, czemu nie, śmiało. Na co jedna z sióstr podniosła bluzkę, opuściła stanik i powiesiła sobie na jednej z piersi telefon. Po czym to samo zrobiła na drugiej. Really? Nie trudno się domyślić, że każdy z nas był pod ogromnym wrażeniem. No może prócz jej byłego faceta, ale on już był ex, więc tak naprawdę nie miał nic do powiedzenia. Chociaż trzeba przyznać, że też był pod ogromnym wrażeniem. Wow. Ogólnie to był bardzo udany wieczór i trzeba przyznać, że wszyscy się świetnie bawiliśmy. Jak widzicie, dziś bez problemu można przejść na Wyspę Spiszów na orężadę, zarówno to lekko, jak i mocno gazowaną. I nie musicie się martwić o zachodzącą od pleców Straż Miejską. Według koncepcji twórcy Wyspy Spiszów, żadna z restauracji nie powinna oferować tego samego rodzaju kuchni. Czyli przykładowo, nie powinno być 2 sushi barów, nie powinno być 2 burgerowni. A jak to wyszło w praktyce? Sprawdzimy. A więc zróbmy szybko przebieżkę po knajpach. Ale najpierw, moi drodzy, to ja sobie muszę wszamać lodzika, El helado, el helado. Si hay... który też z czasem musi zjeść. A za każdym razem, kiedy wychodzę nagrywać, to 4 bite godziny schodzą jak nic. Obiad zjedzony, więc możemy iść. Pierwszym lokalem od schodów jest restauracja Riverside, w którym możecie napić się piwa Pilsner Urquell w najwyższym możliwym standardzie. Piwo jest tutaj podawane zgodnie z pilznerską sztuką, dokładnie tak jak w Czechach. Natomiast w karcie menu znajdziecie wiele pozycji pasujących do chmielowych trunków. Zdecydowanie jest to miejsce dla miłośników prawdziwej sztuki czeskiego browarnictwa. No i co?
Byłem, sprawdziłem i faktycznie nawet smakuje jak kurkwel. Tylko żeby mi ktoś później nie napisał w komentarzach: ej turysta, co ty mi tutaj polecasz? Było jakieś gorzkie i w ogóle takie bez gazu? Gorsze od specjala. No bo taki właśnie urkwel jest. Gorzki i bez gazu. A kto był w Czechach i próbował, ten wie. Tu w sąsiedzku znajduje się pijalnia czekolady Wedla, gdzie możecie kupić czekoladę, napić się czekolady, zjeść lody, napić się kawy oraz napić się jakiegoś lekkiego drinka. Zaraz za pijalnią czekolady Wedla znajduje się pierogarnia Stary Młyn. Co tutaj możecie kupić, to chyba tłumaczyć nie trzeba. W następnej kolejności za pierogarnią znajduje się restauracja Mon Balzac, która oferuje rozmaite posiłki, ale w szczególności specjalizuje się w kuchni śródziemnomorskiej. Jeżeli natomiast lubicie tradycyjną polską kuchnię, to kilka metrów dalej znajduje się restauracja Tygle. Restauracja Geneza oferuje kuchnię interkontynentalną. Oprócz wszystkich kuchni świata, Geneza specjalizuje się w serwowaniu wina i w food pairingu, czyli takim podkreślaniu smaku jednej potrawy inną potrawą, a w tym wypadku winem, gdzie Geneza oferuje do wszystkich potraw dedykowane wino. Natomiast na steki i owoce morza powinniście się wybrać do restauracji Tru, która znajduje się zaraz za Genezą. Półmetek już dawno za nami. Następnym punktem jest Słone Spichlerz i nie jest to taka typowa restauracja, a jest to raczej taki mini food hall. Miejsce, w którym znajduje się 10 punktów gastronomicznych z kuchniami całego świata. Powiem wam, że z każdą kolejną restauracją coraz bardziej zaczynam się bać, ale w końcu jest ristorante vice versa, czyli wszystko co włoskie, prócz pizzy, bo to jest restauracja, a nie pizzeria. Była kuchnia włoska, to teraz będzie kuchnia amerykańska, Billy's. Głównie steki i burgery, ale nie tylko. Znajdziesz tej potrawy z kuchni meksykańskiej i wiele innych. Chleb i wino to jedna z 3 restauracji w Gdańsku. Jak każda restauracja oferuje różne posiłki. Jednak specjalizuje się nieco bardziej w kuchni polskiej i śródziemnomorskiej. Sempra natomiast to jedna z 5 restauracji w tym mieście. Jak sama nazwa wskazuje, jest to restauracja włoska, co zdecydowanie gryzie się z koncepcją Wyspy Spichrzów. Whisky in the jar. Hasło, które chyba wszystkim najlepiej kojarzy się z piosenką Thin Lizzy, a bardziej rozpopularyzowaną przez Metallica. Ale tutaj kolejna niespodzianka. To jest amerykańska knajpa, która się specjalizuje w burgerach i stekach. No i co? Okazuje się, że Amerykanie i Włosi nie przestrzegają zasad Wyspy Spichrzów oczywiście. Jak sama nazwa wskazuje, na Wyspie Spichrzów znajdowały się spichlerze. Z tego co się zorientowałem, jest to jedyny zachowany spichlerz z całego kompleksu. Pomiędzy Whisky in the Jar oraz Sempre znajduje się Irish Pub. A w Irish Pub można wypić Guinnessa, kawę po irlandzku czy obejrzeć film. Od pleców zaś przed drzwiami stoi wielkie S. S jak? Sassy. Skamy guzik. No, jedziemy na samą górę. Dzień dobry. Po przywitaniu się z obsługą, szanowny widzom, pragnę obwieścić. Na 7. piętrze znajduje się restauracja Nika, która oferuje Azję Fusion, czyli taką implementację kuchni europejskiej z kuchnią azjatycką. Następnie w narożnikach znajdują się balkony, natomiast idąc dalej schodkami do góry, przechodzimy do koktajl baru Sassy, w którym możemy usiąść sobie w loży lub wejść dalej na taras oraz na top roof, czyli balkon widokowy po takich dosyć ciasnych i okrągłych schodkach. Proszę. Skąd możemy sobie podziwiać panoramę. Chyba wszyscy się zgodzicie, że Sassy robi robotę. Natomiast blisko wejścia do restauracji Sassy znajdują się Smaki Indii, czyli restauracja indyjska. Prawie po sąsiedzku do Sassy znajduje się piekarnia Dickory, a jest to bardziej cukiernia-kawiarnia, gdzie oferują wypieki w bardzo nietypowych kształtach. Domyślacie się jakich. Natomiast obok znajduje się pijalnia wiśniówki Sherry Lady, gdzie podobno serwują
prima sort wiśnióweczkę. Drodzy widzowie, na pewno znajdą się jeszcze jakieś inne punkty gastronomiczne, ale myślę, że to, co wam pokazałem, w zupełności wystarczy. Podsumowując, może i koncepcja Wyspy Spiszów nie została w 100% zrealizowana, ale przy tak dużej ilości lokali trudno oczekiwać, żeby każda restauracja oferowała indywidualną i odmienną kuchnię. Przyznam, że wszystkie lokale są starannie wykończone i sprawiają naprawdę bardzo dobre wrażenie, jeśli chodzi o fachowość i jakość obsługi, czego najlepszym dowodem są prawdziwe tłumy, które tutaj przychodzą. Obecnie chyba żadne miejsce w Gdańsku Śródmieście nie przyciąga tylu gości, co Wyspa Spiszów. O ile niosą wam straszne tłumy, to jeżeli jeszcze nie byliście, to polecam. Przyjedźcie i sprawdźcie sami, gdyż panuje tutaj naprawdę fajna, wakacyjna atmosfera. Jeżeli byście chcieli się dowiedzieć, co fajnego oferuje ulica Wajdeloty, to podobny materiał zrobiłem i wklejam wam miniaturkę tutaj. Natomiast jeżeli byście chcieli się dowiedzieć, jak można się dostać na hel i co można zobaczyć na miejscu, to miniaturkę wklejam wam tutaj. Drodzy widzowie, polecam wam Wyspę Spiszów. Przyjedźcie i sami się przekonajcie. Udanych wakacji.